Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym nagraniu. Ja nazywam się Magdalena Kosiń, a dzisiejsze spotkanie to diada zachowań w spektrum autyzmu, aspekt diagnostyczny. Jest to część pierwsza. Na dzisiejszym spotkaniu, moi drodzy, opowiemy sobie o tym, jaki to obszar jest tej diady pod kątem diagnostycznym. Na co mamy zwrócić uwagę w kontekście diagnozy dziecka w spektrum autyzmu. Ale zanim, moi drodzy, sobie o tym powiemy, to przypomnijmy sobie najważniejszą kwestię, że zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się brakiem odpowiednich dla wieku umiejętności, wynikających właśnie z odmiennej struktury i funkcjonowania mózgu, a nie z zaburzenia zachowania. Moi drodzy, błędem jest mówienie czy powielanie mitu, który jeszcze gdzieś tam w świecie się znajduje, że dzieciaki z autyzmem, właśnie z tym spektrum autyzmu, to są dzieci, które mają zaburzenie zachowania albo są chore psychicznie. Absolutnie, ani jedno, ani drugie nie jest prawdą, dlatego że zaburzenie ze spektrum autyzmu należy do zaburzeń neurorozwojowych, właśnie związanych z odmienną strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Nie ma to nic wspólnego z chorobą psychiczną ani z zachowaniem. Jasne jest, że świat neurotypowy skupia się na tym, co widzi, tak? Czyli jak widzi dziecko, które krzyczy, kopie, bije się po głowie albo krzyczy na całe gardło, leżąc na podłodze, to przykuwa naszą uwagę. I wtedy oczywiście pojawiają się liczne, czasami niecenzuralne komentarze ludzi neurotypowych, ale ci ludzie albo są ignorantami, albo w ogóle nie zagłębiają się i nie próbują sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. A nie dzieje się dlatego, że dziecko jest chore psychicznie albo ma zaburzenia behawioralne, tylko dlatego, że ma zaburzenia neurorozwojowe i jest w spektrum autyzmu. Nie powielajmy błędnych stwierdzeń. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam, osoba w spektrum autyzmu nie jest osobą chorą, jest osobą z zaburzeniem neurorozwojowym. Co oznacza, że nie mamy syropu, nie mamy tabletki, nie mamy zastrzyku, który poprzez podanie dziecko wyleczymy. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Wszystkie oddziaływania lecznicze, czy to biomedyczne, czy jakiekolwiek inne, są oddziaływaniami na współistniejące zaburzenia, czy to gastrologiczne, czy związane z układem pokarmowym, czy zaburzenia psychiczne, które się pojawiają. Natomiast nie ma to nic wspólnego z leczeniem spektrum autyzmu. Oczywiście pośrednio wspiera funkcjonowanie osoby w spektrum, natomiast nie leczy samego autyzmu. Poprawienie funkcjonowania biologicznego i fizycznego dziecka, czyli złagodzenie jego dolegliwości, na przykład bólowych, wynikających z kłopotów gastrycznych, sprawia, że dziecko po prostu zaczyna lepiej funkcjonować, bo mózg nie skupia się na tym, żeby leczyć bolący brzuszek, tylko skupia się nad rozwojem wyższych funkcji, jakim jest proces poznawczy, jakikolwiek proces poznawczy czy werbalizacja. Stąd wydaje nam się, że leczymy autyzm, a tak naprawdę pozwalamy mózgowi na rozwijanie wyższych umiejętności, bo nie musi całej energii przekierowywać na poinformowanie otoczenia, że dziecku dolega na przykład ból ze strony na przykład brzucha. Dlatego nie mylmy też tych różnych pojęć. Moi drodzy, tak naprawdę osoba w spektrum autyzmu, ona inaczej postrzega otaczający świat. I znowu, to nie jest tak, że ona żyje w innym świecie, bo żyje w tym samym świecie co my, natomiast nieco inaczej go odbiera. Jest ona zdecydowanie bardziej wyczulona na różne aspekty dnia codziennego, zwracając uwagę na z punktu widzenia ludzi neurotypowych nieistotne rzeczy, ale dla niej są to bardzo duże kwestie, nad którymi musi się zastanowić albo na których się musi skupić. Dopóki, moi drodzy, nie zaakceptujemy i nie zrozumiemy tego, że osoba w spektrum autyzmu nie jest chora, tylko inaczej postrzega świat i wymaga naszego wsparcia, nie będziemy w stanie tak naprawdę zaakceptować tych osób, a jednocześnie wszelkie nasze działania i komunikacja z takimi osobami będzie skierowana tylko na aspekt leczenia autyzmu, a tak naprawdę wpływania na to, aby osoba ze spektrum autyzmu stała się osobą neurotypową. A to, moi drodzy, muszę Was rozczarować, się nie stanie. Nie jest to możliwe, dlatego że powiązania spektrum z funkcjonowaniem mózgu są jasne i wyraźne. Na to nie mamy, drodzy Państwo, wpływu. I
Bądźmy tego wreszcie świadomi. ICD-11, czyli nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń stworzona przez Światową Organizację Zdrowia, jasno i wyraźnie wskazuje, że zaburzenie ze spektrum autyzmu jest podkategorią dużej kategorii zaburzeń neurorozwojowych. W obszarze zaburzeń ze spektrum autyzmu znajdują się podtypy, które ukierunkowane są na opis funkcjonalny pacjenta, czyli nie opisują, moi drodzy, poszczególnych objawów, a opisują, jak dany człowiek funkcjonuje. I możemy mieć opis diagnozy, gdzie nie mamy niepełnosprawności intelektualnej i zaburzeń werbalizacji, a mimo to osoba jest w spektrum autyzmu. Możemy też mieć dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i brakiem werbalizacji i ta osoba też będzie w spektrum autyzmu, natomiast ten podtyp zaburzeń ze spektrum autyzmu będzie to uwzględniał. Dzięki nazywaniu, jak funkcjonuje pacjent, pozbyliśmy się takiego etykietowania pacjentów pod względem autyzm dziecięcy, autystyk czy autysta, jakkolwiek dawniej to nazywaliśmy. Jedni mają z tym problem, inni nie mają z tym problemu, ale moi drodzy, dzisiaj mamy wyraźne wskazanie. Autyzm należy do kategorii spektrum autyzmu, spektrum jako totalnej, wielkiej grupy skrajnie często różnych objawów i miejmy tego świadomość. Moi drodzy, ICD-11 dzisiaj już w obszary diagnostyczne zawęziła do dwóch, czyli do diady, a nie do triady zachowań autystycznych. I w obszarze tej diady mamy deficyty w zdolności nawiązywania i podtrzymywania interakcji społecznych i komunikacji społecznej, a także skłonności do ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są nadmiernie lub wyraźnie nietypowe i nieelastyczne dla danej osoby. Dzisiaj zajmiemy się tylko pierwszym obszarem, a mianowicie deficytami w zdolnościach nawiązywania i podtrzymywania interakcji społecznej i komunikacji. Zastanowimy się, o co w tym obszarze chodzi. Moi drodzy, jest to obszar, który traktowany jest jako obszar pierwszy i w takim trybie diagnostycznym musi pojawić się co najmniej 6 cech uwzględnionych w tym obszarze, by móc dalej obserwować dziecko pod kątem spektrum. Te 6 cech jest troszeczkę podzielona, mianowicie muszą wystąpić 2 cechy z punktu pierwszego i po jednej cesze z punktu drugiego. Za chwilę sobie to omówimy. Moi drodzy, te objawy, które są właśnie uwzględnione w pierwszym obszarze diady, one muszą występować w wielu kontekstach, w wielu środowiskach i w wielu sytuacjach. Nie może być wyznacznikiem diagnozy to, że dziecko na przykład nie mówi w szkole, tak? A wśród rówieśników, w domu, gdziekolwiek indziej bez problemu werbalizuje, natomiast w szkole nie, dlatego że to jest zupełnie inna jednostka deficytowa. Natomiast w spektrum autyzmu ten deficyt na przykład niemówienia albo słabej komunikacji musi dotyczyć kilku środowisk, co najmniej 2, czyli cechy muszą ujawniać się na przykład w domu i w placówce edukacyjnej. Wówczas jest to wyznacznik do dalszej diagnozy. Także, moi drodzy, deficyty, które pojawiają się u danego pacjenta, muszą wykraczać poza oczekiwany zakres typowego funkcjonowania pod względem wieku biologicznego, ale także poziomu związanego z rozwojem intelektualnym pacjenta. Tak? Czyli to też musi być wzięte pod uwagę. I wreszcie częstotliwość, nasilenie, intensywność danych objawów, które oczekujemy zgodnie z normą, może być zmniejszona, zakłócona, zaburzona albo w ogóle nie występuje dana cecha i to także jest brane pod uwagę w kwestii diagnostycznej. Jeśli chodzi o te obszary, pierwszym z tych obszarów, w którym muszą występować co najmniej 2 cechy, to są deficyty w społeczno-emocjonalnej wzajemności z różnym nasileniem. I tutaj, moi drodzy, znowu, to są tylko słowa klucze tak naprawdę, a sama diagnostyka i obserwacja danego pacjenta już jest zupełnie czymś innym. I znowu, tak naprawdę sama diagnoza zależy od tego, jakie podejście ma diagnosta, jaką ma wiedzę i na co zwraca uwagę. Nie mamy konkretnej tabelki, żeby sobie odhaczyć to i to. Dobra, zliczamy, punkty mamy. Niestety w spektrum autyzmu się tak nie da, ponieważ, tak jak wielokrotnie powtarzam, spektrum autyzmu jest zaburzeniem heterogenicznym, czyli niepowtarzalnym. Nie ma 2 identycznych przypadków, które mogą stanowić klucz i jeden obraz kliniczny, według którego dalsze diagnozy będą się pojawiać.
I znowu, w zależności od tego, na co zwróci uwagę psychiatra, na czym się skupi, postawi taką, a nie inną diagnozę, albo odeśle mamę z dzieckiem z kwitkiem, powie tutaj nic nie ma. Bo ze względu na to, że te obszary diagnostyczne nie są punkt po punkcie scharakteryzowane, jakby jasno pokazując wszelkie możliwe opcje, bo jest to po prostu niemożliwe. Szanowni Państwo, ale jeśli chodzi o ten pierwszy obszar właśnie deficytów społeczno-emocjonalnych, tutaj musimy wziąć pod uwagę nieprawidłowe kontakty społeczne względem innych osób. Czyli to jakby takie porównanie z tym, jak funkcjonuje świat neurotypowy, a jak funkcjonuje dana osoba, u której próbujemy postawić diagnozę spektrum. Czy te zachowania są znacząco inne, trudniejsze albo w ogóle nie występują, mimo że oczekuje tego świat neurotypowy. Nieprawidłowe prowadzenie dwustronnej komunikacji. I tu jest, moi drodzy, taki znowu bardzo obszerny obszar, w którym musimy wziąć pod uwagę, czy dane dziecko potrafi rozmawiać, prowadzić normalną komunikację. Zadać pytanie, odpowiedzieć na pytanie, być elastycznym w rozmowie, a więc nie narzucać tylko swojego tematu rozmowy ciągle, nieustannie tego samego, albo zawsze za każdym razem rozpoczynać w ten sam sposób rozmowę. To wszystko jest brane pod uwagę. Dodatkowo, czy dziecko potrafi w sposób elastyczny odpowiadać? Czy jego wypowiedzi są zrozumiałe i sensowne do kontekstu sytuacji? Dodatkowo, czy dziecko odpowiednio utrzymuje kontakt fizyczny ze swoim rozmówcą, czyli nie napiera na niego, utrzymuje kontakt wzrokowy, a być może staje bokiem albo tyłem i udaje, że rozmawia. Być może w trakcie rozmowy zupełnie odchodzi, nie udzielając odpowiedzi albo przerywając rozmówcy, tak? To jest wszystko jakby nieakceptowalne społecznie, no bo w normalnym takim świecie ta komunikacja dwustronna wygląda inaczej, prawda? W zależności od tego, czy rozmawiam z nauczycielem, koleżanką czy panią doktor, zupełnie inaczej się z nią witam, zupełnie inaczej z nią rozmawiam, zupełnie inaczej czy innych słów używam. Inaczej rozmawiam z kolegą, a inaczej rozmawiam z panią na przystanku. I to jest także brane pod uwagę w kontekście diagnozy, ponieważ u dzieci w spektrum może być mocna sztywność, tak? Czyli bez względu na to, czy rozmawiam z kolegą, czy panią na przystanku, moja rozmowa będzie przebiegała identycznie. Kolejny aspekt to brak dzielenia się swoimi osiągnięciami i zainteresowaniami, czyli dziecko, które przychodzi z przedszkola, ze szkoły, nie mówi, że coś mu się udało, że pięknie narysowało, że pięknie zrobiło, po prostu o tym nie pamięta i jakby nie ma potrzeby mówić o tym mamie. To jest też jakby interesujące w kontekście diagnozy. Czy, drodzy Państwo, u dziecka występują silne emocje i taki afekt działania, nadmierny i gwałtowny w stosunku do sytuacji, a więc nieadekwatny do sytuacji, tak? Bo jeżeli, moi drodzy, mama mówi do dziecka, że skarbie, za chwilkę kończymy, musisz kończyć zabawę, bo będzie obiad, a dziecko nagle demoluje pokój albo rzuca w mamę klockami, no to nie jest adekwatna reakcja na sytuację, tak? Coś jest nie tak w rozumieniu i reakcji na daną sytuację. Jeżeli mamy słabe umiejętności inicjowania i podtrzymywania wzajemnych rozmów towarzyskich, będzie to wyznacznikiem diagnozy. I znowu, u każdego z dzieci może być to zupełnie inaczej. Jedne dzieciaki będą siedziały w kąciku i w ogóle nie wchodziły w interakcje, w ogóle nawet nie próbowały nawiązywać kontaktów rówieśniczych. Inne dzieci będą w okolicach grupy rówieśniczej biegały w kółko, wpadały, popychały, wchodziły gdzieś między inne dzieci, natomiast nigdy nie wymienią żadnego zdania ze sobą, tak? Nie zapytają się, o jak się masz, a co robiłeś w weekend, oglądałeś najnowszy odcinek nie wiem, Wiedźmina? Jeżeli nie ma czegoś takiego, czyli takiej interakcji ty, ja, ty, to znowu nie ma odpowiedniego nawiązywania i utrzymywania tych komunikatów i relacji. Mamy też dzieci, które wchodzą w kontakty rówieśnicze, natomiast rozmowa czy dyskusja, a więc ta komunikacja opiera się tylko na zasadach, które narzuca dziecko w spektrum. A więc ja będę z tobą rozmawiał, ale tylko wówczas, kiedy będziemy rozmawiać o pociągach, albo ja będę w twoim towarzystwie, jeżeli ty będziesz słuchał, co ja mam do powiedzenia na temat moich czołgów, które kocham i uwielbiam. Natomiast jak ty mnie zapytasz o piłkę nożną, którą ja się w ogóle nie interesuję, to ja nie mam o czym z tobą gadać i w połowie twojego zdania po prostu odchodzę. To jest też nieprawidłowość, moi drodzy.
Następnie deficytowa świadomość społeczna, zakłócone funkcjonowanie zgodnie z kontekstem społecznym. No właśnie, czyli dziecko niekoniecznie wie, jakie panują reguły w danym środowisku szkolnym, rówieśniczym, między autorytetami, czyli ja jako dziecko i mój nauczyciel, ja i moi rodzice, ja i pani na przykład w sklepie, ja i pani doktor, do której idę, gdzie nie wiem, jak się zachować, zachowuję się jakby schematycznie we wszystkich tych środowiskach dokładnie tak samo, nie uwzględniając, że to jest osoba starsza, że to jest kobieta, że to jest pani doktor, że to jest mój nauczyciel, a więc szacunek i tak dalej, i tak dalej. Te kwestie są również brane pod uwagę w kontekście diagnozy. I wreszcie, moi drodzy, słabe umiejętności wyrażania, wyobrażania sobie i reagowania na uczucia, stany emocjonalne i postawy innych, ale także i swoje. I to jest kontekst właśnie teorii umysłu, o której kiedyś wspominałam. Moi drodzy, to jest taka zdolność do tego, że ja rozumiem, co swoim zachowaniem chce zasugerować mi osoba, z którą przebywam. Co ta osoba aktualnie w kontakcie ze mną sobie może myśleć. Jednocześnie, czy ja odpowiednio pokazuję mimikę, pokazuję afekt na swojej twarzy, odpowiednio gestykuluję albo mową ciała też wyrażam jakiś komunikat. Czy to potrafię, czy nie? Czy jest to prawidłowe, czy też nie? To jest oceniane. Moi drodzy, często jest tak, że właśnie w tym obszarze, nawet jeżeli mamy dziecko z subtelnymi cechami spektrum, które bardzo dobrze werbalizuje, ono ma duży kłopot właśnie ze zrozumieniem tego, co mój kolega, moja koleżanka albo pani ma na myśli, albo co ona tym swoim gestem chce mi pokazać czy zasugerować. W tym kontekście będzie to oczywiście oceniane w kontekście diagnozy. Drugi obszar, a więc co najmniej jedna cecha musi się pojawić. Deficyty w niewerbalnych zachowaniach komunikacyjnych wykorzystywanych do interakcji społecznej o różnym nasileniu, co sugeruje nam, że w spektrum mogą być bardzo głębokie deficyty, czyli cechy, które w ogóle nie występują, albo bardzo subtelne, na tym krańcu właśnie cech bardzo subtelnych. I tutaj, moi drodzy, będziemy obserwować słabo zintegrowaną, albo w ogóle jak zintegrowana jest komunikacja werbalna i niewerbalna pod względem rozumienia, korzystania i interpretowania właśnie tej komunikacji, czyli czy dziecko potrafi odpowiednio stosować gesty, odpowiednią mimikę, odpowiednią mowę ciała w kontekście sytuacyjnym, ale także tym, z kim w danej sytuacji dziecko się znajduje. Czy rozumie też tą samą komunikację u innych osób. Podam Państwu przykład mojego pacjenta. Chłopak ma starą diagnozę zespołu Aspergera, wysoko funkcjonujący, natomiast z tym aspektem teorii umysłu jest nadal kłopot. Chłopak jest w okresie dojrzewania. Bardzo chodzi do szkoły masowej, podoba mu się koleżanka w klasie, która jest taką dość wyrozumiałą dziewczynką, nastolatką, która z grzeczności po prostu spędza, jakby poświęca trochę czasu temu koledze, który jest niestety natarczywy w swoim zachowaniu. On jej oczywiście cały czas opowiada o tych swoich mapach świata, bo fascynują go, co odkrył, jakie kolory i tak dalej. On ma bardzo dużą wiedzę w tym zakresie. Natomiast ona to słucha i teoretycznie jest ciałem obecna, natomiast cały czas trzyma w ręku telefon. Przegląda Facebooki i wszystkie inne media społeczne, właściwie nie wiedząc, co on do niej mówi. Natomiast on interpretuje to w ten sposób, że skoro ona cierpliwie stoi i słucha na temat tych moich flag i map, to znaczy, że jest mną mocno zainteresowana. Doszło do tego, że on to tak zinterpretował, że zaczął ją śledzić i wystawać pod jej domem. No to jest skrajnie oczywiście nieprawidłowe zachowanie, ale wiąże się z tym, że on nie był w stanie odpowiednio zinterpretować, że dziewczyna, która przebywa w jego towarzystwie, nie zadaje mu pytań, nie potakuje, nie jest jakoś szczególnie aktywna werbalnie, tylko skupia się na telefonie, nie patrząc na jego twarz, nie okazując żadnych emocji. Co oczywiście osoba neurotypowa jakby określiłaby, że ona ma mnie dosyć, ona nie chce ze mną przebywać, prawda? Natomiast osoba w spektrum nie będzie w stanie tego miarodajnie ocenić. Nieprawidłowy kontakt wzrokowy i język ciała. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że kontakt wzrokowy wiele dzieciaków
ma w spektrum autyzmu. Może być on, jakby różne jakby opcje są tego kontaktu wzrokowego. Może być zupełny brak kontaktu wzrokowego, może być tylko ulotny kontakt wzrokowy, może być wybiórczy kontakt wzrokowy, czyli dziecko będzie utrzymywało kontakt wzrokowy z poszczególnymi osobami, ale nie ze wszystkimi. Ale także może być intensywny kontakt wzrokowy do tego stopnia, że będzie on aż taki porażający dla drugiej osoby. Czyli generalnie dziecko będzie się, mówiąc brzydko, wgapiało w twarz drugiego człowieka i wydaje nam się, że tam jest perfekcyjnie, absolutnie genialny kontakt wzrokowy. Natomiast bardzo często jest tak, że to dziecko nie patrzy prosto w oczy, tylko na przykład patrzy na ruszające się nasze usta, co stanowi dla niego taki bodziec stymulacyjny bardzo często. Ale to także jest brane pod uwagę. Dalej, deficyty w rozumieniu i stosowaniu komunikacji niewerbalnej, czyli właśnie tej mowy ciała. Czy dziecko jest w stanie to dobrze interpretować i odreagowywać na dany komunikat niewerbalny? Może być też tak, że dzieci w ogóle nie mają mimiki, nie wykorzystują gestów, nie wykorzystują mowy ciała, bo po pierwsze, mają zaburzenia sensoryczne, a właściwie motoryczne o podłożu sensorycznym i zwyczajnie dodatkowo jeszcze nieprawidłowe napięcie mięśniowe i ciało nie pozwala im na korzystanie z z używania tej komunikacji. Z drugiej strony mogą nie być świadome, że ta komunikacja jest istotna i można z niej korzystać. Brak komunikacji niewerbalnej po prostu może w ogóle u dziecka nie występować. Używanie języka z różnych powodów, czyli powitanie, pożegnanie, informowanie o swoich potrzebach. Czy dziecko potrafi to zrobić? Czy dziecko potrafi powiedzieć: mamo, chcę banana, a nie jabłko? Czy raczej krzyczy i rzuca się na ziemię, bo nie potrafi nam tego zakomunikować? Być może za każdym razem, czy widzi się z księdzem, czy widzi się z panią w sklepie, czy wchodząc do autobusu albo witając się z kolegami mówi: cześć, jak się masz, tak? Bo jest to oczywiście zły kontekst sytuacyjny. Ale także nie branie pod uwagę słuchacza czy rozmówcy, z którym mam kontakt, bo ta osoba jest ode mnie starsza, jest to mój nauczyciel albo moja koleżanka. I wreszcie przestrzeganie konwencji i zasad tego konkretnego języka, czyli używanie na przykład slangu młodzieżowego, kiedy rozmawiam z kolegami, ale używam bardzo grzecznościowego języka, jeśli jestem na przykład w sklepie, czy jeśli jestem w szkole. Czy dziecko potrafi, czy nie potrafi? Zazwyczaj jest tak, że ma kłopoty z interpretacją żartów, ironii, związków frazeologicznych, bierze to po prostu dosłownie, a tym samym ma kłopot z takimi niuansami właśnie w języku, szczególnie rówieśniczym, tak? Gdzie może mieć z tym trudność, a jest to dość typowe w spektrum autyzmu. Trzeci obszar, moi drodzy, czyli deficyty w rozwoju, rozumieniu i utrzymywaniu relacji adekwatnie do poziomu rozwoju z różnym nasileniem i tutaj powinna pojawić się jedna z cech, choćby trudności w regulowaniu zachowań dostosowanych do różnych kontekstów społecznych. A więc chodzi o to, drodzy Państwo, czy w danym na przykład środowisku nie pojawia się zbyt dużo zachowań niepożądanych, tak? Czyli tych nieakceptowalnych społecznie, gdzie w momencie, kiedy dziecko neurotypowe chce porozmawiać z kolegą, to po prostu podchodzi i mówi: cześć, jestem Kuba, wiesz co, też lubię klocki Lego, pobawisz się ze mną? Albo chodź razem coś zbudujemy. To jest normalna komunikacja. Dziecko w spektrum autyzmu, które też kocha klocki Lego, może nie być w stanie powiedzieć: cześć, jestem Kuba, pobaw się ze mną klockami, tylko formą komunikacji będzie podejście i uszczypnięcie kolegi i na przykład popchnięcie go, tak? W znaczeniu: wiesz co, chciałbym się z tobą pobawić. Więc to jest to rozróżnienie i trudność w regulowaniu zachowań. Trudności w zabawie naśladowczej i naprzemiennej na niby i tematycznej. Moi drodzy, klasyfikacja ICD-11 nareszcie nie mówi nam o objawie, czyli diagnosta nie może skupić się na tym, że dziecko ustawia autka w szeregu, że dziecko buduje klocki z klocków wieże, bo to jest przykład jego zabawy. Natomiast musi się skupić na kontekście po pierwsze kulturowym, a po drugie elastyczności tej zabawy, czyli to, że w Polsce dana zabawa jest nieakceptowalna społecznie, bo uznawana jest za niegrzeczną, czyli nieprawidłową, nie oznacza, że na drugim końcu świata ta zabawa nie jest normatywna. Więc to bierzemy pod uwagę jako pierwszy aspekt. Drugi aspekt to ta elastyczność albo nieelastyczność.
Czyli to, że dziecko układa sobie autka czerwone, żółte, bawi się, ostatnie jako pierwsze, potem w kolejce przestawia i za każdym razem się tak bawi, nie może stanowić typowego objawu spektrum. Bo na przykład podchodzi brat i dokłada auta niebieskie i zielone, wplatając w te żółto-czerwone auta i chłopaki świetnie się bawią, zmieniają reguły, zmieniają zasady, dobra, to raz ty, raz ja, a może ustawmy to teraz równolegle do siebie, tak? I dziecko nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli zachodzi inna sytuacja, gdzie przychodzi brat z niebieskimi i zielonymi autami i chce dołączyć do zabawy, a dziecko nie ma na to ochoty, wręcz się złości, denerwuje, zaczyna rzucać zabawkami, zaczyna na przykład bić brata albo chowa zabawki i koniec zabawy, to jest nieelastyczność i to jest wyznacznikiem do tego, żeby szukać dalszych odpowiedzi, czy dziecko jest w spektrum autyzmu. Natomiast samo układanie klocków w wieże czy aut w szeregu nie stanowi diagnozy. To tutaj obserwujemy, jak dziecko reaguje na ingerencję w tą zabawę, na zmianę reguł, które sobie wyznaczyło, na schemat tej zabawy, którą jakby gdzieś tam sobie powtarza. To musi być brane pod uwagę. Wreszcie, moi drodzy, ta zabawa na niby, tak, że dziecko bierze długopis i będzie śpiewało w laskotek, na płotek i mruga, ła, 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 ła. Czy dziecko potrafi to zrobić? Albo jest w stanie wziąć długopis i halo mama, jestem głodny, zrób coś do jedzenia. Czy jest w stanie coś takiego zrobić? Dziecko w spektrum nie potrafi tego zrobić. Kolejna kwestia, moi drodzy, jeśli chodzi o dzieci wysoko funkcjonujące, bardzo często rodzice są zachwyceni aspektem, że wow, jaki on jest mądry i inteligentny. On w ogóle się zabawkami nie interesuje, bo to jest takie trywialne w ogóle, ale interesuje się na przykład komputerami, on wszystko wie o samolotach i tak dalej, i tak dalej. To też jest nieprawidłowość, dlatego że normalnym etapem rozwoju dziecka jest zabawa, jest manipulacja i jest ruch. Dziecko, które tego nie ma, rozwija się nieprawidłowo, drodzy Państwo. I jeżeli mama się cieszy, wow, jaki on jest inteligentny i mądry, bo on pięknie już czyta, wow, ile on zna cyfr, on ma 3 lata, a pięknie posługuje się tabliczką mnożenia. Natomiast bawi się autami, bawi się klockami, no gdzie? To jest takie dla takich maluchów, takich w ogóle nie dla niego. To jest nieprawidłowość i to też jest oceniane w trakcie diagnozy. Kłopoty z nawiązywaniem przyjaźni, co wiąże się szczegółowo z tymi 2 poprzednimi obszarami. Zupełny brak zainteresowania drugim człowiekiem, to jest ta skrajna cecha, tak, że dziecko jest na przykład tak mocno przebodźcowane kontaktem z drugim człowiekiem, bo za dużo dzieje się na twarzy drugiego człowieka, bo sensoryka dziecka w spektrum nie pozwala na kontakty z drugim człowiekiem, bo nie ma ono świadomości, że ten kontakt jest mi do czegoś potrzebny. Jednocześnie mamy też grupę dzieci, które korzystają z drugiego człowieka w sposób instrumentalny. Łapiąc mamę za rękę, zamiast pokazywać gestem wskazywania palcem, mamo, daj mi tego misia z półki, to dziecko łapie mamę za rękę i woła pokazując, ciągnąc tą rękę w stronę półki. Bo z założenia dziecko wychodzi, że mama zrobi to lepiej, dokładniej i dziecko sobie myśli, że ręka mamy to jest takie przedłużenie mojej ręki. To jest nieprawidłowe. To jest jeden z objawów spektrum autyzmu. Ta instrumentalna chęć posiadania drugiego człowieka. I wreszcie trudności w wyrażaniu i rozumieniu emocji, w kontekście właśnie tej teorii umysłu, drodzy Państwo, nie mylić z empatią, bo w przypadku spektrum możemy mieć współtowarzyszące zaburzenie, jakim jest aleksytemia, szczególnie u osób wyżej funkcjonujących. Natomiast o tej empatii kiedyś jeszcze sobie porozmawiamy. To są takie obszary właśnie, które będą brane pod uwagę w kontekście właśnie diady i tego obszaru zakłóconej komunikacji i relacji społecznej. Jeszcze dzisiaj, moi drodzy, zaproszenie do odwiedzenia mojej strony www.puzzleszkolenia.eu zakładka sklep. Tam można nabyć książkę Puzzle autyzmu, jakie ułożyć od wczesnych objawów po dorosłość. Troszeczkę teorii, ale cała garść wskazówek, porad i moich osobistych doświadczeń, ale także sugestii i różnych ćwiczeń, które wstawiły do tej książki moje koleżanki, również terapeutki mające kontakt z dziećmi w spektrum autyzmu. Zachęcam
do poczytania tej książki, bo dużo naprawdę ciekawostek, dużo ciekawych wskazówek jest tutaj zawartych, zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli dzieci w spektrum autyzmu. A na dzisiaj to koniec. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkania ze mną. Pozdrawiam.